Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem mam dla Was książkę kolejną z cyklu Piątki z Piotrem Napierałą. I tym razem ta książka nazywa się Donald Trump, przedsiębiorca i polityk. Zapraszam. No więc ta książka jest z cyklu tych, które są, że tak powiem, w formie audiobooków, tych takich biografii, które autor pisał z różnymi innymi osobami. I oczywiście jest to z jednej strony audiobook, ale mi się na szczęście udało go dostać w formie e-booka, co na pewno wpłynęło na komfort czytania i nie tracenia wątku. Jest to historia, tak jak mieliśmy w sytuację z Fordem, Waltem Disneyem, czy z... Kto to jeszcze był? No teraz czytam Mozarta i na pewno jeszcze były jakieś inne biografie, ale po prostu coś mi się... tam był jeszcze przecież ten z Hiszpanii, ten dziarski generał Franco. Więc jest to biografia, która sięga tam dziadków bodajże, pradziadków chyba nie, i również rodziców Trumpa i samego Trumpa i jego rodziny. Została wydana w 2019 roku, więc trzeba mieć to na uwadze, jeśli myślimy o tym, co tam dostaniemy w środku. Jest ona też pisana raczej z pozycji sprzyjających Trumpowi niż negatywnych, ale nie ma tam bezkrytycznego uwielbienia. W tym wypadku akurat nie mamy do czynienia z jakimiś tam obrazkami, które by jakoś wzbogacały treść. Mamy po prostu chronologiczną biografię, która faktycznie w rozdziale 2 skupia się na Fredzie, czyli ojcu. Później mamy historię jego młodości, kariery zawodowej. Następnie, zaraz dowiecie się, czemu wymieniam te rozdziały mniej więcej. Następnie te działania na Manhattanie, posiadanie jego rodzina, kontrowersje wokół niego i następnie jest jego tam walka o przetrwanie. I czemu to wszystko wymieniam? Ponieważ dopiero chyba rozdział 13 albo 12, nie jestem pewien, zasadniczo z 15 rozdziałów, zasadniczo tyczy się prezydentury, bo moim zdaniem te poprzednie rozdziały są bardzo, bardzo, bardzo fajne, a te ostatnie są słabsze. Ale nim zacznę opowiadać moją ocenę, to bym chciał Was zarzucić jakimiś cytatami. Z tym, że cytatów mam dość dużo i pewnie, żeby Was nie zanudzić, będę rzucał tylko niektóre z nich. Pierwszy cytat, jaki sobie zaznaczyłem, to tekst o tym, jak w formie anegdoty jest opowiedziane pierwsze spotkanie Iwany i Trumpa. Iwana, jego przyszła żona, stała w kolejce do jakiejś ekskluzywnej restauracji i podobno Trump podszedł i klepnął ją w ramię, co w późniejszych wspomnieniach ona opisywała jako aroganckie i nieprzyjemne. I powiedział on, że zna właściciela restauracji i będzie w stanie zorganizować stolik. To mi się, że tak powiem, bardzo tutaj przypomniało, bardzo skorelowało
I od razu przypomniało mi scenę z Batmana, początek bodajże, z Christianem Bale'em, gdzie była dość podobna sytuacja, co samo w sobie jest zabawne. Co mamy dalej? Jest tutaj jego pierwsza udana inwestycja w jakiś tam wieżowiec, który był chyba wieżowcem mieszkalnym. W ciągu pierwszych miesięcy wyprzedano 95% mieszkań. Oprócz dobrej lokalizacji i ciekawego widoku na różne strony miasta, na pewno nie bez znaczenia były też kontakty samego Donalda. Członkowstwo w luksusowym Le Club i ostentacyjne wystawne życie okazało się świetną inwestycją. Blisko połowę mieszkań w Trump Tower nabyli obcokrajowcy, natomiast druga połowa przypadła amerykańskim firmom i celebrytom. Do tych ostatnich należeli między innymi Steven Spielberg, Michael Jackson czy Sophia Loren. Znane nazwiska przyciągnęły rzeszy klientów, którzy chcieli ogrzać się w blasku celebrytów. Nastąpił efekt kuli śnieżnej, bowiem wielu mniej znanych reżyserów, aktorów i piosenkarzy kupowało mieszkania w Trump Tower głównie po to, aby ich nazwiska znalazły się w prasie bulwarowej obok nazwiska Spielberga czy Michaela Jacksona. Więc przyznam, że wesoły to sposób był na sprzedaż swoich mieszkań w nieruchomości. Bardzo mi się podobały takie wstawki opowiadające coś o de facto jego rodzinie. Na przykład doszło do pewnej tragedii z starszym bratem Donalda, Fredem juniorem. I tutaj cytat. Zdaniem części biografów analizujących rodzinę Trumpów, brat Donalda był homoseksualistą, a jego problemy wynikały z ukrywania własnej orientacji seksualnej. Presja ze strony ojca z pewnością mu zaszkodziła. Co mamy dalej? Też ciekawe tutaj taka paralela z Putinem. Pracownicy Trumpa mówili, że dzień w dzień w biurze rozpoczynał on od przeglądania gazet i czasopism. Szukał wszelkich informacji na swój temat, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Można wysnuć wniosek, że to, co inni mówili o nim i jak go postrzegali, było dla niego kluczowe w prowadzeniu biznesu. I oczywiście to mu potem przysporzyło trochę problemów. Co my tam mamy? Był też fajny cytat o tym programie The Apprentice, który miał się już na zawsze kojarzyć z Donaldem Trumpem. Jeszcze kolejny cytat, który też nie będę wam w całości tutaj zarzucał, to że w pewnym momencie przyszedł taki zarząd komisaryczny nad firmami Trumpa i że musiał on de facto przestać zarządzać swoimi firmami. Dostał pensję w wysokości tam 45 000 miesięcznie i to był jeden chyba z najcięższych momentów w jego życiu. Interesujące są też historie o tym, jak to ten Kiyosaki z bogatego i biednego ojca naciągał na swoich szkoleniach ludzi na kupowanie jego produktów, jakichś tam kolejnych szkoleń, więc to myślę możecie przeczytać sami. Ja wam teraz będę już tylko dawał, że tak powiem, ostatnie cytaty tylko w formie takich właśnie wspomnień, o czym to jest. Tam jest fajna historia o tym, że Trump przewidział w pewnym sensie 11 września i o tym, że de facto to, że mężczyźni jako uchodźcy czy jako migranci
przybywają do Europy, to jakby to jest oczywiste, że to są mężczyźni, a nie rodziny z kobietami i dziećmi, ponieważ często jest tak, że cała rodzina zrzuca się na to, by ten jeden facet mógł tam pojechać i potem spróbować ściągnąć resztę ludzi, albo żeby tam pracował i wysyłał pieniądze do domu. No, oczywiście historia o Hillary Clinton i jej mailach i o szefie FBI. Jest też tam gdzieś na końcu interesująca historia o tym, jak Roger Ailes, czyli ten z Foxa facet, który molestował kobiety, jak to właśnie on był bardzo sceptyczny wobec Trumpa, mówiąc, że mu brakuje dyscypliny i tak dalej, i tak dalej. No i myślę, że już więcej cytatów nie będę wam rzucał, żeby was nie zanudzić. Natomiast powiem, jaka jest moja ocena tej książki. Więc zasadniczo jest ona bardzo dobra. Tak jak mówiłem, pierwsze 12 rozdziałów naprawdę interesujących. Ja jakoś tam nigdy się specjalnie Trumpem nie interesowałem, zwłaszcza tą jego przeszłością. Był on dla mnie tym gościem, który tam wystąpił w Kevinie samym w domu i że był jakimś tam deweloperem i występował w jakimś programie telewizyjnym. To była mniej więcej cała moja wiedza. No a tu ją znacząco poszerzyłem. No równocześnie oczywiście końcowe 3 rozdziały, kiedy on zdobywa prezydenturę i tuż przed jej zdobyciem i tam tuż przed następnymi wyborami, które przegrał, no to już akurat autorzy, mam wrażenie, nie za bardzo oddali, powiedzmy tutaj, głos tym bardzo ostrym krytykom Trumpa. Były te książki bardzo go krytykujące. Nie pamiętam, coś było z ogniem bodajże, szybko wygoogluję, jeżeli pozwolicie. Trump, nie, no to było coś innego. Trump, książka Fire and Fury. O właśnie, to jest ta książka. Nie wiem, jak została przetłumaczona. Ogień i furia, okej. Biały dom Trumpa. I tutaj mamy, myślę, bardzo, bardzo... W 2018 wydana została. I mamy bardzo, bardzo krytyczne spojrzenie na Donalda. Co jest prawdą, ciężko mi powiedzieć, przyznam, raczej Stany nie są miejscem, na którym jakoś bym się super znał. Nie żałuję, że książkę przeczytałem, daję jej solidne 8/10. Dzięki, że oglądaliście. No i do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że znowu uda mi się zrobić 2 filmy. W piątek o doktorze Napierale i jego książkach, a w sobotę jakaś recenzja książki, którą ostatnio czytałem. I to wszystko. Dzięki. Proszę oczywiście o lajki, subskrypcje i udostępnienia. No i na koniec chciałbym podziękować Marzenie, latającemu talerzowi, doktorze Napierale, Maksymilianowi Bulowi i kilku innym osobom, które w miarę stale nas mnie oglądają. Oczywiście zachęcam Was do wysyłania dalej moich filmików. Piszcie też komentarze. Jeśli mielibyście jakieś sugestie, co mógłbym przeczytać, to śmiało piszcie w komentarzach. Postaram się po te rzeczy sięgnąć. No i dzięki za Wasze zaangażowanie. Jestem zachwycony, że udaje nam się tworzyć taką małą społeczność. Dzięki, cześć.